Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Honeybush to coraz popularniejsza również w naszych stronach herbatka ziołowa pochodząca z RPA na południu afrykańskiego kontynentu, gdzie w czasach kolonialnych założono miasto, które służyło za punkt przeładunkowy w czasie, kiedy opływać trzeba było całą Afrykę, żeby dowieźć jakiekolwiek dobra z Azji aż do Europy. Powstało właśnie kultura picia herbaty, przynajmniej zetknęli się z nią Europejczycy, ponieważ miejscowi pili już dużo wcześniej Honeybusha i Europejczycy polubili go, zainteresowawszy się, tak jak przy okazji rooibos'a, że jest to roślina, którą można krótszą drogą dostarczyć do Europy i pić jak herbatę. Stąd Honeybush pojawił się u nas i zaczął być popularny już przeszło 100 lat temu i dzięki temu, że mógł zastąpić herbatę dla osób, które powinny unikać kofeiny, również dzisiaj zyskuje popularność. Honeybush jest to właściwie rodzina roślin, z których można przygotowywać napar. Są 4 podstawowe odmiany Honeybusha, z czego 2 już można uprawiać w warunkach plantacyjnych, można by nawet powiedzieć, ponieważ do tej pory musiał być zbierany z dzikich stanowisk, co niestety zagrażało i samej roślinie, i rynkowi Honeybusha, ponieważ nie udawało się odpowiednio dużej ilości suszu przygotować. Jak się takiego Honeybusha przygotowuje? Jest to w sumie dość podobne do rooibos'a i nieco podobne do herbaty, ponieważ liście zbiera się i później usypuje w wielkie stosy, ponieważ można od razu przygotować produkt. Jest to wtedy Honeybush zielony, ale najpopularniejszy jest jednak Honeybush czerwony. Stosy fermentacyjne muszą zostać usypane na wysokość około 2 metrów, czasem schodzi na to nawet 2 tony liści. I w ciągu 3 do 5 dni następuje fermentacja, dzięki której Honeybush zyskuje swoją charakterystyczną miodowatą słodycz i tak ceniony aromat oraz brązowy odcień listków. W ten sposób przygotowany Honeybush jest tradycyjny. Musimy zwrócić uwagę na to, że teraz robi się już coraz to ciekawsze eksperymenty, jeżeli chodzi o produkcję różnego rodzaju suszów i również Honeybush przechodzi mechanizację. Popularne są już maszyny służące do obróbki Honeybusha. Fermentacja odbywa się w wyższej temperaturze, odbywa się znacznie szybciej, i możemy tutaj kontrolować całą w ogóle sferę mikroorganizmów, dzięki czemu jest to też wersja nieco bardziej bezpieczna i bardziej ekonomiczna. W ten sposób przygotowany Honeybush w postaci niewielkich fragmencików liści, ponieważ jak zauważycie jest to raczej rzecz drobna, trafia już do Europy. Może być w postaci sypanej, może być w postaci ekspresowej nawet, chociaż najczęściej jest to po prostu mieszanka z różnymi dodatkami aromatyzowanymi i z różnymi przyprawami, co najbardziej smakuje wszystkim. Dlaczego warto pić Honeybusha? Wielu z Was na pewno się zastanawia, co daje taki napar, który w ogóle nie ma kofeiny, ponieważ herbatę pijemy również dla pobudzenia, tymczasem tutaj kofeiny nie ma. Jest to dla wielu osób zaleta, jeżeli mamy problemy z sercem, czy po prostu jesteśmy dzieckiem, kobietą w ciąży, czy ogólnie nie lubimy kofeiny wieczorem. Staramy się wybierać napoje, które nas nie pobudzają. I właśnie w tym przypadku świetnie przydaje się Honeybush. Poza tym przypisuje się mu liczne właściwości, między innymi rozkurczające mięśnie gładkie, przynosi ulgę przy różnego rodzaju bólach, również u małych dzieci uśmierza kolki, poprawia laktację u kobiet karmiących piersią, jest odprężający, ale przede wszystkim bardzo jest ostatnio głośno o przeciwutleniaczach różnego rodzaju i tutaj, tak jak w herbacie, również w Honeybushu możemy znaleźć liczne przeciwutleniacze i najsilniejszy spośród nich, czyli mangiferrynę. Jest to oczywiście mniej niż w zielonej herbacie, ale jak wykazują badania, może już taki Honeybush dogonić herbaty oolong czy herbaty czarne pod tym względem, a nie jest obciążony niestety tymi drażniącymi substancjami, takimi jak kofeina czy bardzo dużo właśnie różnego rodzaju tanin. Stąd możemy cieszyć się doskonałymi właściwościami przeciwutleniającymi, nie pijąc po prostu herbaty. Co przede wszystkim daje nam mangiferyna? Działa obniżająco na stres oksydacyjny, wyłapuje wolne rodniki. Poza tym może działać dobrze dla cukrzyków. Nie tylko zabezpiecza przed cukrzycą, ale również zabezpiecza organy wewnętrzne oraz nerwy i układ krwionośny przed następstwami tej choroby. Stąd łatwiej przejść cukrzycę bez powikłań, właśnie pijąc dużo Honeybusha.
Dowiedziono również, że mangiferyna zawarta w Hanejbuszu działa przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, również przeciwgrzybicznie. Poza tym obniża poziom cholesterolu we krwi i działa ochronnie na wszystkie narządy wewnętrzne. Hanejbusz posiada swój charakterystyczny miodowy, słodkawy aromat, przyjemna, lekko ziołowa nuta. Jak go zaparzyć właściwie? Właściwie nie ma zasady. Parzymy go długo. Jest to roślina raczej wymagająca, czyli co najmniej 5 minut, oczywiście wrzątkiem. Możemy przygotować napar bardziej po kapsztacku, czyli dodać mleka i cukru po prostu. Możemy go gotować. Taka tradycja również jest dopuszczana właściwie, ponieważ nie szkodzi mu to. Nie ma tam garbników, nie przeparzy się. Możemy więc podgotować go w garnku jak kto woli i co chcemy z niego wyciągnąć. Zwróćmy też uwagę na to, że często podawany jest w Afryce na zimno z dodatkiem owoców albo owocowego soku. Stąd zaparzamy go normalnie i po prostu studzimy. Taki jest popularniejszy wśród dzieci. Jak ja go lubię? Myślę, że po prostu czysty, ziołowo-miodowy i przyjemny, kojący, relaksujący. Ciekawi jesteśmy, jak Wy go pijecie, czy cenicie jego właściwości, czy znajduje się on w Waszej codziennej diecie. Piszcie do nas w komentarzach i zaglądajcie na czajnikowy.pl.